No witajcie znowu na wtorek. Dzisiaj i następne dwa wtorki chciałbym zająć się tym pięknym poematem, który nazywa się Hymn o Perle. Także jest nazwany Pieśń o sukni chwały. I to jest poemat z II wieku, opowieść o wyprawie księcia do cudzej krainy, by zdobyć perłę strzeżoną przez smoka. Ten poemat my mamy w dziełach Tomasza i to właśnie Tomasz, który jest jeńcem w Indiach, gdzie trafił przez niefortunne nawrócenie księżniczki tam i król się na niego zagniewał i wrzucił go do więzienia. A więc Tomasz śpiewał jeńcom tą pieśń. I chociaż kontekst, w którym znajdujemy tą pieśń, jest niewątpliwie chrześcijański, bo jest to opowiadanie w jego dziełach w Indiach, gdzie on założył kościoły i nawracał Hindusów. Uczeni są w zgodzie, że pieśń o sukni chwały jest starszy poemat pochodzenia syryjskiego. Autor zupełnie nieznany, możliwie syryjski poeta Bardesanes, który był zwolennikiem szkoły Walentyna. Czy można nazwać ten poemat chrześcijańskim? No, nie ma tam wyjątkowo chrześcijańskich wątków. Jest to przypowieść, nie historyczne opowiadanie, ani jest to w żadnej mierze teologiczne. Nie ma tam postaci Boga. Trzeba poemat wziąć jako przypowieść, jak my bierzemy przypowieści w Ewangeliach i czytać, jak my czytamy te przypowieści o winnicy, o uczcie króla, o 10 kobiet czekając na oblubieńca. Przypowieść jest to sposób uczenia, używając symbole, obrazy, by określić prawdę. No i tak należy właśnie słuchać naszą pieśń. Pieśń opowiada, jak książę, mieszkając na wschodzie, w pałacu rodzinnym otoczony obfitością, jest wysłany w świat, aby zdobyć wielką perłę strzeżoną przez smoka. W trakcie jego podróży zapomina o swojej misji, nie pamięta kim jest ani co on tam robi. Rodzina przesyła mu list, dzięki któremu on budzi się i dochodzi do siebie. Zdobywa on perłę i wraca do domu ze skarbem w rękach. Jeśli chodzi o przesłanie, powiedziałbym, że to jest chrześcijańskie, ale kojarzy się bardziej z wątkami chrześcijańskiego gnostycyzmu, przechowane w tekstach apokryficznych, bardziej niż ten wątek, co Kościół ustalił po Soborze Nicejskim. Chciałbym z wami przeczytać ten tekst i popatrzeć szczegółowo na te obrazy i zastanowić się, co one oznaczają. Jak kojarzą się z tekstami wczesnochrześcijańskimi, jak na przykład Ewangelia Tomasza i Ody Salomona, które powstały chyba w podobnym źródle. Tekst był także ważny dla Manichejczyków i oni stworzyli tak zwane psalmy Tomasza, które odnoszą się do niektórych podobnych tematów, co w hymnie o Perle. A więc zaczynajmy czytać. Są dwa przykłady, które znajdziecie. Jeden to przełożył Czesław Miłosz. I to jest bardzo piękny przekład, ale to nie jest szczegółowy i nie trzyma się bardzo blisko tekstu. Jest to Miłosza poetycka interpretacja.
Druga przez księdza Raczkiewicza mam postawione na mojej stronie i będę używał tą wersję przekładu syryjskiego. I czytam początek. Kiedy byłem małym dzieckiem i mieszkałem w moim królestwie domu mojego ojca i w bogactwie i rozkoszach moich żywicieli przybywałem ze wschodu naszej ojczyzny, rodzice moi, wyposażywszy mnie w podróż, mnie wyprawili. Z bogactw naszego skarba hojnie związali dla mnie pakunek. Wielki był i zarazem lekki, tak abym unieść go zdołał sam jeden. Był ze złota z Bet Elai, ze srebra wielki gazak, z kalcedonów Indii i z tęczowych kamieni z Bet Kuszan. I przewiązali, mnie diamentem, które przecina żelazo. Potem zdjęli ze mnie wspaniałą szatę, jaką w swojej miłości uczynili na mnie. Także płaszcz purpurowy utkany stosownie do mojego wzrostu. I zwarli ze mną umowę i wpisali ją w moim sercu, bym nie zapomniał. Jeśli zejdziesz do Egiptów i przyniesiesz perłę jedyną, która leży w pośrodku morza, w pobliżu węża syczącego, wówczas włożysz znowu swoją wspaniałą szatę i twój płaszcz, który ją spowija, i razem z twoim bratem, naszym drugim, zostaniesz dziedzicem w naszych królestwie. O kim jest ta powieść? Bohater jest to książę, jest on dzieckiem, a więc w prymitywnym stanie, jak my kiedyś byliśmy. Nie wiem, czy określić to niewinny stan. Ja jako dziecko nie byłem bardzo niewinny, ale w każdym razie nasza świadomość nie była rozwinięta i była dosyć ograniczona. I w tym domu, gdzie są wielkie skarby, on jest świadomy, że jest w rozkosznym miejscu, ale chyba niewiele innego jest świadomy. Ważne sobie brać pod uwagę, że on jest synem króla, nie byle kto. Nie tylko syn, ale spadkobierca, następnik do tronu, razem ze swoim bratem, którego dalej nie wymieniono. Przypomina nam tu ta opowieść Jezusa o synu marnotrawnym, w którym król ma dwoje synów. Jeden rusza w świat, a drugi zostaje w domu. I potem wiemy, co się stało z tym przynajmniej, który ruszył w świat. Ale dlaczego ta opowieść ma nas obchodzić? Dlatego, że to jest nasza opowieść. Jeśli to nie byłaby nasza opowieść, to przecież nikt by ją nie opowiadał. I tu od razu musimy zwrócić uwagę na tożsamość księcia, że ten księć to jestem ja, ty, wszyscy. Poeta opowiada tą pieśń swoim uczniom i wskazuje na to, że każdy ze słuchaczy jest tym księciem z rodu królewskiego. I tu nie zgadzam się z interpretacją księdza Radkiewicza, tłumacza i innych. Ksiądz Radkiewicz pisze, że to jest opowieść o Chrystusie, o Jego podróży do światu i zbawieniu człowieka. Ja myślę, że zupełnie chybił właśnie w znaczeniu tej opowieści. To jest opowieść o naszej podróży, o podróży każdego z nas. Każdy z nas pochodzi od tego miejsca. I
Każdy pochodzi od rodu królewskiego. I dlaczego? No, według chrześcijaństwa jesteśmy wszyscy synami, córkami Boga żywego. Jego dzieci. Nie tylko to, ale spadkobiercy. I że będziemy w tym królestwie kiedyś po naszej podróży rządzić i tam czeka nas ukoronowanie. Tak to jest. Nikt nie może zmienić tą prawdę o naszej tożsamości. I Ewangelia prawdy, Filipa to właśnie wyraża tą prawdę o naszej tożsamości. Perła zrzucona w błoto nie traci wartości. Nie stanie się także cenniejsza, gdyby ją namaścić balsamem, ale w oczach właściciela zawsze będzie miała tą samą wartość. Podobnie jest z dziećmi bożymi, gdziekolwiek by były, taką mają samą wartość w oczach Ojca. I znowu, że perła jest perłą, że to, że przyszła i była wrzucona w to błoto, niestety gnostycy uważali nasze urodzenie trochę jak perła, która jest wrzucana w błoto, ale to nie w ogóle nie zmienia wartość perły. Perła ma też taką samą wartość. I Ewangelia Tomasza, Logion 50 czytamy, że Jezus mówi, jeśli was zapytają, kim jesteście, odpowiedzcie, jesteśmy Jego synami i wybranymi żywego Ojca. A więc taka jest nasza tożsamość. I to tutaj chodzi o to, że istniejemy zanim zeszliśmy na ten świat. Nasze istnienie nie zaczyna się od urodzenia. Tutaj jest różność pomiędzy poglądem gnostyckim i teologią katolicką i właściwie chrześcijańską też, głównego kościoła, że gnostycy uważali, że my przybyliśmy i że istniejemy przed urodzeniem i potem schodzimy na ten świat i jesteśmy urodzeni. I ja myślę, że to jest bardzo ważne przypomnieć sobie naszego potomstwa i przypomnieć sobie, że nie jesteśmy robakami, nie jesteśmy nędznymi grzesznikami. Może ja jestem grzesznikiem, ale wolałbym nie być nędznym grzesznikiem i do niczego zasługując odrzucenia. Nie jesteśmy tacy, jesteśmy królewskiego pochodzenia, godni szacunku, synowie i córki. A co jest nasze otoczenie? A, piękne. Nie jest to jakaś bezbarwna nirwana, gdzie osobowość znika. Jesteśmy w pięknym miejscu otoczeni bogactwami. Na, na, na czym to piękno polega? No, potrzebujemy oczy do widzenia tego właśnie. Gdzie jest to królestwo? No, jest napisane, że to jest na wschodzie. Wschód jest, gdzie słońce wschodzi. Jest to też poza naszym światem, poza czasem i przestrzenią. Nasz świat w porównaniu jest jako czegoś marnego w porównaniu do królestwa. Sam jestem przekonany, że kiedyś, mam nadzieję nie za szybko, ale kiedyś, ja muszę w końcu wystąpić z tego świata i zrzucić to ubranie, które noszę i przejdę i potem od tamtego świata spojrzę tutaj na ten świat. To ten świat będzie czymś bardzo małym w porównaniu z tym pięknym miejscu poza czasu i przestrzeni, gdzie się znajdę.
I może nasz świat będzie trochę jak zepsuta zabawka albo coś takiego, ale to nie to będzie zupełnie coś małego. A więc to miejsce daleko poza światem, co poeta nazywa wschodem, stamtąd ruszy książę. A czy możemy doświadczyć to miejsce? No, ja myślę, że póki jesteśmy w ciele, możemy mieć wgląd tymczasowy przez zwierciadło, jak mówił apostoł, ale nie jeszcze twarz w twarz. Do tego musimy właśnie wejść i zostawić ciało. I teraz trochę o ubraniu. I tutaj jest mowa o sukni chwały, szatę piękną i o płaszczu purpurowym, którego rodzica dla niego uszyli dokładnie dla jego wzrostu. Książę je nosi, póki jest w domu, ale musi je teraz zdjąć. I przeczytam, jak opisują te jego szaty chwały. Moją wspaniałą szatę ozdobioną, ustrojoną przepysznymi kolorami i złotym perłami, kalcedotami, agatami i różnokolorowymi sardonikami. Całe piękne była wykonana i kamieniami diamentowymi i wszystkie jej szwy były połączone. I obraz króla królów w całej pełni był w niej wyhaftowany, namalowany wszędzie i niczym kamień szafiru zmieniła się z różnymi kolorami. Jest to ubranie bardzo cenne. Wartość nie do opisania, także dopasowane do księcia i uszyte przez rodziców. Ja podejrzewam, że to jest właśnie opis naszych wyższych ciał, które, które musieliśmy zostawić za sobą i które w końcu wrócą do nas. Inny sposób, żeby patrzeć na szatę chwały, suknię chwały, którą potem w ostatniej serii będziemy omawiali, jest, że to jest nasza duchowa część, którą zostawiamy w wyższych światach i która będzie nam przywrócona. Można powiedzieć, że to nasz wyższy umysł. Możliwie jest taka interpretacja. Wygląda jednak, że to są zupełnie, te szaty są dopasowane do księcia, że to są wyższe nasze ciały umysłowe, ciały astralne, ciały buddyjskie i inne. Według teozofów mamy ich 7 ciał wszystkich razem. I teraz bardzo ważne jest przygotowanie do wyprawy. Pakunek. Pakunek. Książę jest wysłany na świat, ale rodzice dają mu wszystko, czego potrzebuje, aby dokonać misję. I te dary mu się należą. Nic nie musi zrobić, aby je otrzymać. I przeczytam znowu. Z bogactw naszego skarbca hojnie związali dla mnie pakunek. Wielki był, zarazem lekki, abym go unieść go zdołał sam jeden. Był ze złota Bet Alei, ze srebra wielki gazak, z kalcedonów Indii, z tęczowych kamieni z Bet Kuszan i przewiązali mnie diamentem, który przecina żelazo. Znowu ja myślę, że musimy przypomnieć sobie, że jesteśmy z królewskiego rodu. Jesteśmy wysłani na świat dokonać pewne zadanie. I wszystko, co potrzebujemy, aby wykonać to, jest nam dane. Mamy umiejętności
siłę duchowe, instynkty, cechy naszego charaktera, które potrzebujemy. Wszystko jest nam dane i nic w dodatku nie potrzebujemy. I też ważne jest, że nic nie zrobiliśmy, aby te dary zasługiwać. Są nam dane jako nasza natura. To jest znaczenie łaski. Łaska jest to dar. I to jest dar, który jest dany nam, który zupełnie wolny i wolno i nic nie zrobiliśmy, żeby na jego zasłużyć. I jak opisują te ciekawe klejnoty, które są tu. Teraz jest nie za ciężki, a więc to oznacza, że damy radę jego nosić. Że to jest coś bardzo cennego i my mamy siły, żeby go nosić. Związany, a więc to oznacza pewne ograniczenia. Może to oznacza, że nasze zmysły duchowe są ograniczone przez pewien czas. Nasze zmysły duchowe to bezwątpliwie są właśnie częścią tego pakunku, który jest nam dany. I najpierw złoto i srebro. No, złoto to jest słońce, srebro to księżyc. To jest coś, co oznacza czas i przestrzeń. Tęczowate kamieni, wszystkie kolory obecne, wszystkie właściwości, które potrzeba, są tam. Te miejscowości, które są właśnie wymienione, wszystkie są w Persji. No i wszystko jest przywiązane nam najtwardszym kamieniem, diamentem. A więc to jest ten kamień, który jest zupełnie niezłomny. I ten pas, który nas owija, jest niezniszczalny. Żadne siły świata nie mogą od nas zabrać nasz skarb. To jest niemożliwe. Ten skarb do nas należy i jeśli są jakieś nieczyste siły, to nie mają szansu, bo ten skarb jest przywiązany nam tym pasem z diamentu. A następnie jest umowa. Przepraszam. I zawarli ze mną umowę i wpisali ją w moim sercu, bym nie zapomniał. Jeśli zejdziesz do Egiptu i przyniesiesz perłę jedyną, która leży pośrodku morza w pobliżu węża syczącego, wówczas włożysz znowu twoją wspaniałą szatę i twój płaszcz, który ją spowija. I razem z twoim bratem, naszym drugim, zostaniemy dziedzicem w naszym królestwie. Ta umowa była wypisana na sercu, nie w słowach, ani w literach. Nosimy w naszym sercu poznanie o naszej misji w tym świecie. Może nie wiemy często, że ta umowa tam jest. Może jeszcze nie odkryliśmy, ale niewątpliwie ta umowa jest tam. Bo każdy przyszedł z tą umową wpisaną w jego sercu. I jeśli tam poszuka w swoim sercu, każdy znajdzie tą umowę i swoje zadanie, po co przyszedł na ten świat.
Co do Egiptu, dokąd musimy się wybrać, to nie jest najprzyjemniejsze miejsce. Ja myślę, że w tej przypowieści Egipt to jest miejsce, gdzie są mumie, gdzie są groby i w pewnym sensie to oznacza śmierć. To jest ciemne miejsce. W tej opowieści, nie w każdej, bo oczywiście my wiemy też, że Egipt to przecież, gdzie gnostycyzm powstał i gdzie było wielkie uczenie, ale Egipt jako symbol w tej opowieści to jest obraz świata, gdzie ludzie chodzą nieprzytomni, wszyscy zapomnieli, co oni tam robią i budują fantastyczne grobowce, bo boją się śmierci i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest nasz świat. I tam w morzu jest perła wielkiej wartości, której książę musi zdobyć. Nie tylko zdobyć, ale przynieść z powrotem do królestwa, gdzie ta perła należy. Nie dano nam wiedzieć jej historii, jak się ona tam znalazła i co ten smok robi i dlaczego oni trzymają tak łakomie i jakim sposobem coś tak cennego zgubiło się w świecie. To jest bardzo ciekawe, ale tutaj nic nie wiemy. Później porozmawiamy o manichejskich pomysłach, bo są kojarzenia z tą historią z manicheizmem. No i wtedy zaczyna się podróż i dalej czytam tutaj. Opuściłem wschód i stąpiłem, a dwaj opiekunowie mi towarzyszyli, ponieważ droga była niebezpieczna i trudna, a ja dzieckiem byłem małym, aby ją przebyć. Przekroczyłem granicę Majszanu, gdzie spotkają się kupcy ze wschodu. Dotarłem do kraju Babilonii i wszedłem w mury Sarburg. Stąpiłem do Egiptu i moi towarzysze odłączyli się ode mnie. No, kto to są ci towarzysze? Oczywiście to są opiekunowie, ale też prowadzą młodzieńca, który przecież geografię nie zna i nie zna drogi i chcą w każdym razie prowadzić go aż do granicy świata fizycznego. Dalej oni nie mogą pójść, ale przynajmniej dotąd oni mogą pójść. To trochę przypomina, te obrazy trochę przypominają niektóre opowiadania i obrazy w tybetańskiej księdze dla zmarłych, Bardo Todos, gdzie przechodzi się przez taką przestrzeń złudzeń i taką przestrzeń, gdzie łatwo się gubić i dobrze mieć przewodnika. I tu widocznie są przewodnicy, to są na pewno dwa anioły, które były wysłane razem z księciem, żeby go przyprowadzić przynajmniej do granicy. I tutaj mamy opowieść, że to jest droga przez krainę Babel. Oczywiście w historii wiemy, co to był Babilon, ale to jest bardzo ciekawe, dlaczego się nazywa Babilon, dlatego że w Księdze Rodzaju jest ta legenda, że ludzie kiedyś chcieli zbudować wielką wieżę do nieba i Pan przyszedł i pomieszał ich języki, żeby nie mogli jeden drugiego zrozumieć.
i wtedy musieli po prostu tu pracę zaniechać. No, tak to jak zawsze te historie opowiadają pewną rzeczywistość. A tutaj, dlaczego Babel? Dlatego, że to jest miejsce zamieszania, gdzie języki były pomieszane, gdzie człowiek nie może rozumieć jeden drugiego i gdzie jest wszystko zupełnie zapieprzone, jakby powiedzieć po polsku. I wtedy przechodzi przez tą przestrzeń, gdzie doświadcza zamieszanie. I tutaj mury Sarburg. Sarburg to było inne ciekawe miasto i tam był labirynt. I wtedy, i co labirynt jest i do czego służy? Żeby nas pogubić. Znowu wchodzimy w labirynt i błąkamy po jednym korytarzu, po drugim i nie możemy wyjść i szukamy wejścia albo drogę do środka i znowu jest wielkie zamieszanie. No tak niestety stało się z tym księciem. I miał przynajmniej przewodników, którzy go przeprowadzili przez te miejsce zamieszania. Ja powiedziałbym dzisiaj, że to można powiedzieć, że to jest kraina astralna, pełna złudzeń i innych uczuć, gdzie bardzo łatwo się pogubić. Ale jednak przeszedł i w końcu musieli go wtedy jego wodzowie opuścić. No, co on dalej zrobił? No, jeszcze pamiętał, po co przyszedł. A więc dalej czytam. Poszedłem prosto do węża i zamieszkałem w pobliżu jego nory. Czekając, aż go sen zmorzy i zaśnie i będzie mógł mu zabrać moją perłę. A ponieważ byłem sam jeden w pojedynkę, obcy byłem dla moich towarzyszy z gospody. A więc przyszedł, zobaczył smoka i powiedział: cholera, nie ma mowy. Nie mógł co zrobić z tym strasznym smokiem. No, ale nagle znalazł kolegę. I dalej czytam. Ujrzałem tam syna mojej rasy, syna moich potomka wschodu, młodzieńca pięknego i pełnego wdzięku namaszczony znowu, bardzo ciekawe. Przyszedł i przyłączył się do mnie i uczyniłem go moim powiernikiem, przyjacielem, z którym dzieliłem się moim towarem. Ostrzegł mnie przed Egipcjanami i przed towarzystwem nieczystych, aby nie podejrzewali, i włożyłem ich szaty, aby nie podejrzewali mnie i że przybyłem z daleka, by zabrać perłę, i aby nie obudzili węża przeciwko mnie. I w taki czy inny ale w taki czy inny sposób rozpoznali, że nie pochodzę z ich kraju. No, znalazł nasz bohater kolegę z jego krainy i to jest bardzo ciekawe, że podzielił się z twoim towarem z nim. A więc tam były różne dary, które mógł podzielić się z ludźmi podobnego pochodzenia. Nie z wszystkimi. I w każdym razie nie mógł ze wszystkimi się podzielić, ale ze swoim towarzyszem podzielił się i on ostrzegł go przeciw Egipcjanami, mówił: uważaj. A tamten czuł się obcy, czuł się nie należy tam, bał się i rezultatem zdecydował, że nie chciał, żeby go poznano, chciał dopasować się do innych. Ja powiedział, że
tak jest z nami w wielu sytuacjach, że zawsze próbujemy dopasować się. Nawet kiedy są sytuacje nieodpowiednie i znajdujemy się w nieodpowiednich otoczeniach, próbujemy albo siedzieć cicho, albo dopasować się, bo tak jest nam łatwiej i chcemy też, żeby ludzie nas lubili. I jeśli ludzie czują, że jesteśmy zanadto obcy, to nie będą nas lubili i nie będą nas właśnie em, trzymać blisko. I, I dlatego właśnie on ubrał się w ich szaty. To jest moment wcielenia, w którym on przybrał właśnie fizyczne ciało, podobne do Egipcjan i, em, i udawał, że on należy tam do nich. Ale oni bardzo chytrze zobaczyli, że jednak on nie należał do niego. I nie należał do nich, że on jest obcy. Tak jest często też na pewno czujecie się, że próbujecie się dostosować, ale dlatego, że macie może inny, niezależny wgląd albo wgląd, który inni nie rozumieją, zawsze będą was ludzie uważali jako obcy. I to będzie niewygodna sytuacja. No i w taki sposób to był, że oni rozpoznali, że nie pochodzi jednak z ich kraju. No i zdecydowali coś zrobić, co było nieprzyjemne. E, Parę słów o smoku chciałbym z wami podzielić. E, Co to jest smok? My mamy w różnych opowiadaniach smoki dobre i smoki złe. W naszej kulturze smok zazwyczaj jest postacią negatywną. W chińskich tradycjach smok jest postacią pozytywną, to jest energia, to jest duchowość, to i tak dalej, i tak dalej. I nawet w gnostyckich opowiadań to ten wąż w raju to nie jest wyjątkowo zły. Raczej jest czasami opisano jako instruktor, ten, który człowieka uczy. Ale mniejsza o to. Tutaj ten smok żyjący jest i który gromadzi klejnoty, bo tak smoki robią. Jeśli widzieliście ten film Hobbit, to na pewno widzieliście, jak Smaug po prostu gromadził wiele klejnotów i leżał na tej olbrzymiej górze klejnotów. Nie mógł w ogóle ocenić, co była dobra klejnota i piękna, co nie była i była taniocha, ale wszystkie chciał dla siebie. I broń Boże, żeby jedną zabrać, nawet maleńką, od razu zauważy, że coś mu zabrano. No, tak są smoki z klejnotami. Nie tylko lubią klejnoty, ale w innych opowiadań lubią młode dziewice. I często trzeba przynieść jakąś dziewicę, żeby oni zjedli i ludzi zostawili w spokoju i nie niszczyli wszystkie pola i nie spalali pole swoim oddechem ognistym. No i na zachodzie też te potwory są zazwyczaj zabijane. Święty Jerzy jest jednym takim postacią, który walczy z smokiem i zabija. Święty Michał, drugi, który jest bardzo dobry do zabijania otworów. Ale podejście gnostyckie jest raczej magiczne i dowiemy, w jaki sposób ten smok jest pokonany, ale to nie jest siłą. No i teraz nasz
nasz bohater zatrzymał się w karczmie. Wszyscy dowiedzieli, kim on jest. I wtedy czytam dalej. Przyłączyli się do mnie podstępnie i dali nawet spróbować ich pożywienia. Zapomniałem, że byłem synem królewskim i służyłem ich królowi. Zapomniałem też o perle, po którą wysłali mnie moi rodzice i od ciężkości ich pokarmu zapadłem w głęboki sen. No, istnieją siły w świecie, które sprzeciwiają się duchowi i chcą człowieka utrzymać w stanie niewoli. Gnostycy opisali je jako siły archoniczne. Święty Paweł w jego listu do Efezjan opisał te siły, które zmagają się z człowiekiem. Ale kluczowa rzecz jest tu, że on służył ich królowi. A więc on jego życie nie było autentyczne. Dlatego, że świat ma inne wartości i ich król miał inne wartości. I zasadnicze pytanie człowieka jest, komu służymy? Prawdziwemu królu czy fałszywemu królu? Pieniądze, materialne poszukiwania, ideały naszego ego, ideały wspólne, polityczne. Czy my służymy tym rzeczom, albo czy raczej mamy w naszym umyśle wartości transcendentalne poza tego świata i służymy tym. Póki książę śpi, on nie może inaczej robić. On jest zupełnie zniewolniony. I wpadł właśnie w amnezję. Ten sen to jest brak świadomości. W opowiadaniu o synu marnotrawnym ja powiedział, że podobny moment jest, kiedy syn marnotrawny stoi pośród świń, no i co robi? Zajmuje się czyszczeniem chlewem i zajmuje się świniami. Nie pamięta, że jest przecież synem króla i to jest jedyna rzeczywistość, którą on poznaje i którą on może robić. Jest to czyszczenie tych chlewów. I też jedna rzecz, co towarzyszy tym stanie ciemności, jest, że nie ma sensu. To jest stan, w którym wszystko traciło sens. Nie wiemy, czy życie nie jest zupełnym absurdem. Nie wiemy, po co jesteśmy tu i dlatego służymy tym, co widzimy przed sobą. Wszyscy myślą, że pieniądze i ganianie za pieniędzmi nieskończenie to jest sens życia i nie ma innego. No i tak robimy. No, nie mówię, że pieniądze są złe. Ja sam chciałbym mieć trochę więcej, ale w każdym razie gonitwa za tym wszystkim jest tu o co chodzi, że co jest nasza najwyższa wartość. To nie jest zwyczajny sen, bo poeta mówi, że zapomniałem, że byłem synem królewskim i służyłem ich królowi. A więc chociaż niby w śnie książę jednak służy obcemu królowi. I on nie powinien, bo przecież on ma własną suwerenność. No taki jest nasz los.
że jesteśmy w tym świecie w stanie nieprzytomności. Nie służymy najwyższemu Bogu, ale Panu tego świata. Trochę mi tutaj też przypomina ten film Matrix, który na pewno niektórzy z Was widzieli, gdzie cała ludzkość jest w takich pojemnikach i w śnie. I ten świat, który my doświadczamy, jest naszym snem, ale po co jesteśmy tam? Żeby tworzyć energię dla tych komputerów, które zniewolniły świat. No, ja myślę, że tutaj jest dosyć podobna sytuacja. No, ja myślę, że dosyć na razie chciałbym tutaj stanąć i dalej następnym razem będziemy czytali dalej i w następnej części porozmawiamy o obudzeniu księcia i o liście, który był wysłany z nieba. A tymczasem przechodźmy do dyskusji. Dziękuję Wam za Waszą uważność. Czy mogłabym zabrać głos? Proszę bardzo, Iwona. To ja chciałabym zacząć od początku. Zacząłeś swój wykład od przypomnienia nam, że ta misja, ta podróż Małego Księcia to tak naprawdę podróż każdego z nas, tak? Nasza misja, nasza wędrówka. I Tak. teraz ja wiele razy obcuję z tym tekstem, czytam, bo jest przepiękny hymn o Perle i nie za każdym razem, ale w perspektywie dłuższego czasu zaczynam inaczej widzieć obrazy, które są w tym przepięknym, poetyckim tekście. I tutaj ta nasza wędrówka, to pojawia mi się refleksja, no dobrze, ja wędruję, ale ja to znaczy kto, co we mnie wędruje? I to co, nie wiem dlaczego, ale coś mi się kojarzy z egzegezą o duszy. Ten nasz tekst hymn o Perle, to jakieś podobieństwo widzę do egzegezy o duszy. I tak to jest, ja wiem, że to jest jakieś niesamowicie, być może dalekie skojarzenie, ale mnie się wydaje, że to wędruje moja dusza, która wcale nie jest tylko i wyłącznie światłem, świetlista, tylko to jest ta właśnie dusza z tej opowieści z egzegezy o duszy. Czyli dusza jest też upadła, ma swój upadek, jest zbezczeszczona, to jest ta perła wytaplana w błocie, która dalej jest perłą, chociaż jest ubrudzona błotem. I teraz ta moja właśnie utaplana dusza, bo skąd mam takie skojarzenie, że ona jest właśnie zabłocona, ta dusza? Dlatego, że zdjęto ze mnie, przecież początek tego tekstu to jest o zdjęciu szaty chwały ze mnie. Książę, syn króla i królowej, jest rozebrany z tej szaty doskonałości. No to jak jest z niej rozebrany, no to wiadomo, że musi przywdziać szatę ziemską, szatę niechwały, szatę wstydu, tą egipską, no tak już w cudzysłowie mówię, szatę materii, tak? Szatę materii. No i teraz właśnie, i ta moja dusza po to ma w tę podróż wyruszyć, żeby odkryć w sobie tę cząstkę pneumatyczną, nie, ja źle to odmieniam, tę pneumę, tak, tę cząstkę tego światła, tej boskiej natury i dopiero kiedy ja ją odkryję, no to będę mogła jej dotknąć, tak, podnieść, wyciągnąć perłę z głębin, tam w tekście jest w połowie morza się znajduje, no to rozumiemy, że chodzi gdzieś o niesamowitą głębię. Symbol głębi, wód, mórz, to przecież jest nieświadomość. Więc pewnie chodzi, że ja mam tej czystej, tej świetlistej, tej nieskażonej, tej dziewiczej, tego dziewictwa, które utraciłam w opowieści egzegezie o duszy, tak? Że tego dziewictwa mam szukać właśnie w głębiach swojej nieświadomości i, i znajdę tę głębię, odkryję, kiedy się przebudzę. A przebudzić się samemu jest bardzo trudno. Z opowieści z hymnu o Perle wynika, że w zasadzie jest to niemożliwe. Uwodzi nas świat materii tak bardzo,
czyli te archonty, czyli Demiurg, tak, drugi ojciec, tak nas uwodzą różnymi sposobami, że zasypiamy na dobre, że zapominamy o swojej tożsamości, czyli zapominamy o właśnie tej pneumie, o tym aspekcie duchowym swojej duszy. Zapominamy to, co na końcu z kolei wykładu mówiłeś, że gonimy za dobrami materialnymi, w konsumpcji się no, pogrążamy i tak naprawdę śpimy, tak? Jesteśmy nieprzytomni. Jesteśmy nieprzytomni. I tu nas może tylko obudzić głos z zewnątrz. Ten głos z zewnątrz to jest symbol tego listu. To jest bardzo, ale dopiero sobie uświadomiłam, jak ważny to jest obraz właśnie w tym tekście hymn o Perle. I ten list, tam są dwa wersy, które ten list się przemienia w orła, tak? A to jest bardzo ważny, prastary symbol. Orzeł to jest ptak boski, to jest ptak, który był w starożytności pośrednikiem między bogami a ludźmi, między duszami. To przewodnik dusz orzeł przecież, psychopom. No i tutaj ten list staje się właśnie, gdzie ten fragment, wzbił się na podobieństwo orła, króla wszystkich ptaków. List się wzbił, leciał, aż usiadł przy mnie i cały stał się mową. Czyli ptak przemówił, orzeł przemówił. No niesamowite, jak przemówił, no to kto przemawia? No Logos przemawia, Logos to Duch Święty. I teraz tak sobie właśnie myślę, znaczy nie wiem, czy myślę, tak, jakoś czuję, intuicja mi podpowiada, że ten list jest być może obrazem Ducha Świętego, który król i królowa mi wysłali, bo król i królowa, no to wiadomo, że to są aspekty Ojca Najwyższego, dwa najwyższe eony. Iwona, Tak em, mnie się zdaje, tak? muszę ci przerwać na chwilę, Tak, słucham cię. bo my następnym razem zajmiemy się szczegółowo tematem listu i ja myślę, A, że wtedy twoje tak, uwagi będą bardzo cenne. to ja poczekam. Tak, to dla mnie ważne. Ten list Dzisiaj uświadomiłam sobie, że jest właśnie ogromnie ważny. spędzimy cały Ale następny tak, wieczór. to wróćmy proszę do początku. Czy my możemy utożsamić tego wędrowca właśnie z naszą duszą, która szuka tego aspektu pneumy w sobie, czyli tej perły, bo ta perła tak naprawdę to chyba jest ten aspekt boskiej cząstki w nas. To jest No, ta perła, e, ta transcendencja w nas. No nie wiem, to jest moje pytanie, to jest dyskusja, moje pytanie. Dziękuję, dziękuję. bardzo dobrze. Dobre pytanie. I wiele ludzi właśnie pytało się, e, co to jest ta perła i w jaki sposób ją rozumieć. Czy to jest pneuma, nasze światło? Czy to jest coś innego tutaj? I ja podejrzewam, że tu chodzi o coś innego. Nie mówię, że nie można tak zrozumieć i że nawet to może dodać inny wymiar znaczenia do tekstu, żeby tak go widzieć. Ale ja raczej widzę perłę jako fragment światła, który był uwięziony w materii od początku. Tutaj odnoszę się do mitologii manichejskiej, że była kraina światła i była kraina ciemności. I kraina ciemności zaatakowała krainę światła i zraniła i ukradła fragmenty światła. I te fragmenty światła były pomieszane w ciemności materii. I zadanie nasze jest, żeby uwolnić, oddzielić i uwolnić te fragmenty światła. I, I ja myślę, że to może pasować do tej legendy, żeby widzieć tą perłę jako jedną z
jako jeden z tych fragmentów światła, który był zagubiony, i teraz książę jest wysłany z misją, żeby ją uratować i przywrócić do pełni, do krainy światła. To nie jest koniecznie jego duch, to nie jest gnoza. To ja myślę, że jest coś innego, i, ale to jest ważne, żeby mieć dobre zrozumienie tego, dlatego że przecież tutaj mówimy o celu jego podróży. Na czym to polega? Dlaczego ta perła musi być przywrócona do tego, do pełni? I chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na inny punkt, o którym nie mówiliśmy, i to jest, kto jest ten syczący smok. I co to, ja myślę, że możemy to brać dosyć osobiście. Co my mamy w nas, co jest syczącym smokiem? Ja bym to nazwał nasz niższy umysł, nasze myśli, które gadają bez przerwy i tworzą nam taki hałas, że nic nie możemy innego słyszeć. Chyba że przez medytację albo inne ćwiczenia duchowe nauczymy uśpić właśnie to i ten syczący smok. A więc to też jest możliwe rozwiązanie tutaj. I dalej o tym też w przyszłym razu pogadamy, ale chciałem właśnie odnieść się do tego, bo to też musimy mieć obraz o tym, na czym polega ta misja, w której ten książę, której książę podejmuje.